Dzień dobry Państwu na kolejnej części naszych zajęć. Ostatnio skończyliśmy na kolorowaniu naszej sieci transportowej. Pozostaje nam jeszcze uszczegółowienie jej pod względem skrzyżowań, przepustowości oraz na przykład liczby pasów, co jest też bezpośrednio związane z przepustowością, jak wiemy. Dobrze. Zacznijmy może od części dotyczącej skrzyżowań. Chciałbym, żeby znaleźli Państwo jakieś skrzyżowanie czterowlotowe na Państwa sieci, najlepiej składające się z dróg dwukierunkowych na każdym wlocie. To nie jest jakoś bardzo istotne, ale będzie dla nas pomocne. Na przykład u mnie tutaj wyróżnia się takie skrzyżowanie Kołobrzeska Chłopska Rzeczpospolitej i chcemy skonfigurować to skrzyżowanie. Popatrzmy, jakie mamy opcje. Wybieramy warstwę nody, czyli węzły po lewej stronie. Klikamy dwukrotnie na nasz węzeł, który chcemy edytować. Wyświetla nam się nowe okienko, także po lewej stronie nasze warstwy zmieniły się na troszeczkę inne elementy. Mamy nody, mamy linki, mamy termsy, geometrię, sygnalizację i natężenie ruchu. Po kolei przejdziemy przez to, co tutaj mamy. Jeśli wchodzimy w ustawienia odcinka, tak jak to robiliśmy pod koniec ostatnich naszych zajęć, to możemy poprzez dwukrotne kliknięcie zmieniać jego parametry. W przypadku węzłów, tak samo dwukrotnie kliknęliśmy na węzeł, otworzyło się takie duże okienko, ale także możemy zmieniać jego parametry tutaj na dole, w tej dolnej części ekranu. Zanim przejdziemy jednak do omawiania tych elementów, które możemy tutaj edytować, chciałbym jeszcze zatrzymać się na problemie wyświetlania tego okienka. Nie do końca jestem pewny z jakiego powodu, ale często występuje błąd wyświetlania tego okna i na przykład często zamiast takiego podglądu składającego się z dwóch okienek, czyli podglądu graficznego i podglądu tabelarycznego, mamy układ taki, że widzimy tylko tabelkę. Czyli tabelka, która domyślnie nam dzieli ten obszar na dwie części, po prostu całkowicie jest przyklejona do górnej krawędzi ekranu i w ten sposób nie widzimy tej części graficznej. Jeśli mamy tak, to musimy gdzieś tutaj wyłapać tę belkę, tak jak tutaj ja teraz pokazuję, i przenieść ją sobie na środek. Jeśli nie widzimy tego podglądu, to nic nie szkodzi, można sobie pomóc albo scrollem, albo po prostu kliknąć w warstwę links i note z powrotem. W ten sposób powinniśmy już mieć to wyśrodkowane. Dobrze, i tutaj mamy nasze atrybuty opisujące nam każdy węzeł, akurat tutaj z konkretnymi wartościami dla tego węzła. Mamy coś takiego jak na przykład przepustowość danego skrzyżowania. Mamy czas przejazdu w ruchu swobodnym tego skrzyżowania w każdej relacji, obojętnie której. Mamy także koordynaty, czyli x, y, z, to są współrzędne. Możemy także wybrać control type, czy jest to skrzyżowanie równorzędne, czy mamy tutaj sygnalizację świetlną, czy mamy na wszystkich wlotach na przykład stop, jak jest to znane w Stanach Zjednoczonych, na przykład, czy mamy rondo, czy jeszcze coś innego. To raczej przydaje się do analiz na poziomie mezoskopowym, które także można wykonywać na tym programie. Na poziomie makroskopowym jest to nieistotne. My tutaj przede wszystkim będziemy pracować na poziomie makroskopowym. Jeśli ktoś ma potrzebę uszczegółowienia swoich analiz, przejścia na poziom mezoskopowy, no to musimy to zrobić już indywidualnie, niekoniecznie na tym kursie. Dobrze, i to są najważniejsze elementy, które właściwie nie będziemy zmieniać zazwyczaj, chyba że będzie jakoś to nadzwyczaj istotne pod względem przepustowości, czy też czasu przejazdu w ruchu swobodnym, aczkolwiek rzadko tutaj tak naprawdę się zagląda. Dalej mamy linki. Linki to są te same odcinki, które dochodzą nam do tego węzła, które możemy konfigurować już indywidualnie, niekoniecznie przez to okienko. No ale do tego węzła dochodzą nam 4 linki, mamy 4 wloty. Każdy z tych linków jest dwukierunkowy, w związku z tym mamy tutaj na dole wyświetlone 8 linków. Możemy je sobie podkreślać, one tutaj przez ten brązowy, pomarańczowy kwadracik są podświetlane, która kolumna odpowiada za który link. Oczywiście można to sobie także oznaczać w taki sposób i edytować każdy z tych odcinków.
I to jest właściwie to samo, gdybyśmy na przykład, jeśli byśmy chcieli zedytować ten odcinek, na przykład w postaci, nie wiem, 1000 pojazdów, a nie 1100 przepustowości, to samo właściwie zostało wykonane, możemy wykonać poprzez zaznaczenie tutaj linku w trybie edycji. Kliknięcie dwukrotnie i tutaj widzimy, że mamy zmianę na 1000, tak jak to przed chwilą zrobiliśmy. Wracam na 1100, wracam do mojego edytora skrzyżowania i mam tutaj z powrotem tę wartość 100 przypisaną. Czyli jest to takie zastępstwo, jakby taki skrót, w jaki sposób można edytować odcinki z poziomu edycji skrzyżowania. Osobiście nie korzystam z tego w ogóle, ale taka opcja jest, więc o niej mówię tutaj. Dalej, kolejna zakładka, mamy relacje skrętne i tutaj z każdego wlotu mamy możliwość albo pojechania w prawo, na wprost, w lewo albo zawrócenia. Czyli mamy 4 opcje przejazdu. 4 razy 4 wloty mamy razem 16 relacji skrętnych. I to okienko jest jednym z najistotniejszych, kiedy chcemy edytować nasz węzeł. Możemy albo klikać znowu na poszczególne wloty i sprawdzać, które tutaj podświetlają się relacje poprzez taki błękitny kwadracik. Możemy po prostu zaznaczyć konkretną relację, która nas interesuje. To jest, myślę, dosyć intuicyjne i czytelne. Osobiście jakoś nie przyzwyczaiłem się do stosowania tych kwadracików i zazwyczaj już mniej więcej mam wyczute, gdzie znajduje się jaka relacja, po prostu poprzez zaznaczenie odpowiedniej kolumny na dole wyszukuję odpowiedniej relacji, która mnie interesuje. I co tutaj możemy w tych relacjach robić? Po pierwsze, możemy określić jej przepustowość. Jest to szczególnie istotne, kiedy mamy jakieś skrzyżowanie, na którym na przykład często na lewoskręcie tworzy się zator drogowy i wiemy na przykład, że przez godzinę tam przejeżdża 200 pojazdów, więc możemy tutaj pokazać już programowi, założyć w tym programie, że jest tam problem na lewoskręcie, że on faktycznie w rzeczywistości przepuszcza w jakimś tam okresie godzinowym 200 pojazdów i tutaj możemy wpisać tę wartość, na przykład tutaj na tym lewoskręcie możemy wpisać na przykład 200 pojazdów. I on uwzględni to i doda dodatkowy opór w postaci czasu wykonania przejazdu w tej relacji skrętu w lewo. Oczywiście, jak Państwo widzą, znowu jest to uproszczone. Na poziomie makroskopowym on będzie liczył ten czas przejazdu względem tego właśnie oporu wyrażonego w postaci czasu obliczonego na podstawie capacity i natężenia ruchu. Nie uwzględniał on jednak, tak jak Państwo wiedzą z inżynierii ruchu, natężenia ruchu w kierunku na przykład przeciwnego, w tym przypadku, kiedy jest to skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej. Tak samo możemy tutaj właśnie odwzorować programy sygnalizacji świetlnej, ale nie w postaci długości czasu zielonego. To także można oczywiście zrobić, ale na poziomie mezoskopowym w tym programie, ale przede wszystkim na podstawie przepustowości. Czyli na przykład z programu sygnalizacji świetlnej wynika, że ta faza w tej relacji przepuszcza tylko tyle pojazdów, na przykład znowu te 200 pojazdów i można tutaj to znowu wpisać. Oprócz tego możemy wpisać także domyślny, minimalny czas przejazdu w tej relacji w ruchu swobodnym. Czyli być może to skrzyżowanie jest tak rozbudowane, że czas skrętu w lewo, zwłaszcza tutaj jeśli mówimy o tym skrzyżowaniu, które przyszło mi edytować, czyli Kołobrzyska Chłopska, wymaga objazdu troszeczkę Wyspy Centralnej. W związku z tym na przykład 5 sekund, 5S zajmie nam wykonanie takiego przejazdu. Albo więcej, jeśli faktycznie byśmy to sobie pomierzyli. Czyli tutaj także możemy to edytować. Co jeszcze? Z tych najważniejszych rzeczy jest jeszcze to, że możemy tutaj wyłączać poszczególne relacje skrętne. Czyli widzimy, że każda z tych relacji ma opisane systemy transportowe, które są dopuszczone do ruchu w poszczególnych relacjach. Kiedy wybierzemy sobie tę opcję, znane nam pojawia się okienko, gdzie możemy wybrać, które systemy transportowe są dopuszczone do ruchu na tym odcinku, czy właściwie w tym przypadku w tej relacji. I możemy na przykład załączyć taką opcję, że pojazdy ciężarowe nie mogą skręcać w lewo w tym przypadku. Ale dostawcze i osobowe autobusy już tak. Pełna konfiguracja jest tutaj możliwa. Jeśli chcemy, aby żaden pojazd nie mógł skręcać w lewo, klikamy Select No, wszystkie zostały odznaczone, klikamy OK i w ten sposób
ta relacja będzie dla nas zamknięta. Ona, co gorsza, niestety, znika nam z tej tabelki, ponieważ tutaj w tej tabelce są pokazane obecnie tylko te relacje, które mają dopuszczony ruch. No i teraz, ok, zamknęliśmy te relacje i co zrobić, kiedy to był tylko przykład. My chcemy jednak przećwiczyć tylko jakieś narzędzie i chcemy jednak przywrócić możliwość skrętu w lewo. W tym przypadku trzeba kliknąć prawym klawiszem myszy na białym polu gdzieś na dole albo po prawej stronie i wybrać opcję Pokaż także zamknięte relacje, czyli tą przedostatnią opcję. I w ten sposób nasza kolumna numer 7 w tym przypadku, czyli odpowiedzialna za nasz lewoskręt, zostanie wyświetlona ponownie i mamy tutaj 3 kropeczki informujące nas, że żaden system transportu jest niedopuszczony do ruchu w tej relacji. Klikamy na tę opcję i możemy przywrócić nasze systemy transportu, nasze środki transportu, które są dopuszczone do przejazdu w tej relacji. Jeszcze autobus tutaj powinienem dodać, OK. I to miejsce właściwie uważam, że na nasze potrzeby jest najważniejsze. Przede wszystkim jeśli będziemy edytować nasze skrzyżowanie, nasze węzły, to właśnie pod tym kątem, żeby dobrać prawidłowe relacje skrętne, zwłaszcza w przypadkach, tutaj wrócę troszeczkę na sieć na chwilkę, takich, gdzie mamy właśnie zastosowaną tą uproszczoną sieć. Czyli to podejście, gdzie nie odzorujemy każdej jezdni, czyli tylko każdą ulicę. Tutaj nawiązuję do naszego drugiego, czy właściwie trzeciego chyba spotkania. Na przykład w tym miejscu mówiliśmy sobie, że mamy wyjazd z ulicy Narodowicza, mamy możliwość przyjazdu w trakt konny w prawo albo przejazd na wprost w kierunku Alei Zwycięstwa, no ale ten odcinek Alei Zwycięstwa myśmy narysowali jako jeden odcinek, odbywając całą aleję. No i nie ma tutaj możliwości skrętu w lewo przecież, jest tylko możliwość skrętu w prawo, czyli tak jak tutaj teraz podświetliłem. No, w związku z tym powinniśmy edytować te relacje skrętne, które są na tym skrzyżowaniu dopuszczone. Czyli wchodzę w nody, dwukrotnie klikam na węzeł, wybieram termsy po lewej stronie i patrzę, co tutaj mogę skonfigurować. Na przykład sprawdzam, czy od powiedzmy północy, jest od Oleje Grunwaldzkie, od Brzeszcza można skręcić do Politechniki. Można, więc zostawiam tutaj, nic nie zmieniam, można pojechać na wprost, ale nie można zawrócić. W związku z tym chciał wyłączyć ten system transportu. Mogę to zrobić w taki sposób, jakbyśmy robili to wcześniej, albo mogę także wybrać opcję prawym klawiszem myszy i mam tutaj opcję Close, czyli po prostu on z automatu wyłączy właśnie wszystkie systemy transportu z tej relacji. I tutaj on zapamiętał już nasze ustawienia, nie zapamiętał, dobrze, zapamiętał nasze ustawienia, czyli jest ten pistaszek już oznaczony, że te relacje skrętne, które są zamknięte, także są wyświetlane. Także na szczęście nie musimy już tego za każdym razem tutaj włączyć. Dalej, można skręcić w prawo z Narutowicza, nie można skręcić w lewo, w związku z tym wyłączamy tę relację. Czy można zawrócić? Tutaj kwestia dyskusyjna. Można to ustawić albo nie, to jest zazwyczaj problematyczne. Co tutaj wybrać? Powinniśmy, tak myślę, wydaje tak naprawdę to wyłączyć, ale już niech to zostanie. Jest możliwość przyjazdu od strony Opery do Brzeszcza, ok, ale nie ma możliwości skrętu w lewo z Opery do Narutowicza. W związku z tym też wyłączam te relacje i nie można zawrócić w tym miejscu. W związku z tym też wyłączam. I w ten sposób mam skonfigurowane relacje skrętne na tym węźle konkretnym. To samo powinniśmy zrobić na przykład tutaj. Możemy sobie posprawdzać. Tutaj mamy taką możliwość, mamy również, ale takiej na przykład nie mamy, co mam nadzieję każdy z Państwa wie, kto przynajmniej jeździ na Politechnikę samochodem, że tutaj w tej relacji nie można wykonać manewru. Więc wyłączam tę opcję i jest możliwość zawracania. OK. I tak powinniśmy przejrzeć całą sieć i to będzie kolejne zadanie dla Państwa na później. My jednak nie będziemy przerywać naszego spotkania, w związku z tym kontynuujemy omawianie tego narzędzia, wracając na skrzyżowanie czterolotowe. I to okienko mam omówione. Jedynie warto jeszcze podkreślić, że to jest jedyne miejsce, gdzie my faktycznie rzeczywiście wyłączamy te relacje skrętne z ich funkcjonowania. Przejdziemy zaraz do czegoś takiego jak geometria. I tutaj mamy podgląd taki graficzny, właściwie schemat
naszego skrzyżowania. I tutaj także możemy jakby wyłączyć te relacje skrętne, aczkolwiek jest to tylko wizualizacja. Czyli w tym miejscu, pomimo że jakoś sobie skonfigurujemy ustawienie tej geometrii, to nie powoduje wyłączenia relacji skrętnych na potrzeby obliczeń. Czyli to, co sobie tutaj skonfigurujemy w geometrii, nie przełoży się na nasze tensy. I odwrotnie. W ten sposób nie działa. Należy o tym pamiętać, ponieważ jest to często mylone, zwłaszcza jeśli wrócą Państwo za kilka tygodni do programu i będą chcieli coś sobie tutaj pozmieniać, być może o tym Państwo zapomną. Dlatego tak staram się to podkreślić i być może to powtarzam po raz już drugi. Sama geometria służy przede wszystkim do wizualizacji naszego węzła. To znowu jest bardziej potrzebne do analiz mezoskopowych albo mikroskopowych, gdybyśmy chcieli eksportować nasze skrzyżowanie do Visima. Tutaj ta geometria może nam troszeczkę w tym pomóc. Chociaż tak naprawdę znając życie, to i tak w Visimie się to zazwyczaj robi oddzielnie, całkowicie od nowa. No ale jest taka opcja. Ok, co my tutaj mamy? Mamy możliwość edycji geometrii, jak już sobie to ustaliliśmy. Ale popatrzmy, mamy tutaj różnego rodzaju kwadraciki. Mamy taki kwadracik, powiedzmy, podobno turkusowy, tak niektóre panie mi już nieraz to wypominały, chociaż podobno inne mówią, że nie, więc ja sam nie wiem, które pozwalają na przeskakiwanie pomiędzy skrzyżowaniami sąsiednimi. Ja osobiście też z tego nie korzystam, ponieważ gubię się. Ja nie jestem pewien teraz, na jakim skrzyżowaniu jestem. Jestem na skrzyżowaniu tu, na tym, tak? Na szczęście moja sieć jest prosta, więc mogę gdzieś tam po chwili zastanawiania się domyślić, że program przeskoczył na to sąsiednie skrzyżowanie, ale nigdy nie jestem tego pewny. Także z tych turkusowych nie korzystam prawie w ogóle. Dalej mamy kwadracik łososiowy, który pozwala nam na zaznaczenie danego wlotu, czy też wylotu, wlotu i wylotu tak naprawdę. I mamy także taki beżowy kwadracik, który służy nam na określenie właśnie tych relacji skrętnych z tego pasa konkretnego. Oprócz tego mam takie plusiki, które pozwalają nam na dodawanie pasów. I teraz przygotowałem dla Państwa taki schemat, który bym chciał, żebyśmy sobie odtworzyli. Wygląda on w taki sposób. Czyli mamy na wlocie południowym, czyli niech to będzie wlot Kołobrzeskiej. Mamy wydzielony lewoskręt, a drugi pas służy do jazdy na wprost i skrętu w prawo. W jaki sposób to należy odzorować? Załóżmy, że mamy tak też w rzeczywistości, mamy tutaj Kołobrzeską i chcę mieć tutaj dwa pasy ruchu. Mogę kliknąć plusik po górnej stronie, co powoduje, że zostanie ten nowy pas dodany na lewo, czyli akurat powyżej naszego istniejącego pasa, albo kliknąć mogę dolny plusik, czyli ten pas zostanie dodany na dole. Przećwiczę to, cofnę i jeszcze raz dodam tak, jakby było w rzeczywistości wygodnie. Klikam plusik na dole, zostaje dodany pas na dole. Pojawi się X w tym miejscu jako możliwość usunięcia tego pasa. Usuwam go i dodaję na przykład teraz powyżej i został dodany ten pas powyżej. Ten pas to jest pas do lewoskrętu, ale popatrzmy, gdybyśmy chcieli go konfigurować, jakie mamy tutaj opcje. Klikam na ten beżowy przycisk i tutaj wyświetlają się kreskami przerywanymi opcje, jakie są dopuszczone do przypisania do tego pasa ruchu. Widzimy tutaj, że jest możliwość tylko zawracania. Dlaczego? Program troszeczkę myśli za nas i nie dopuszcza możliwości takiej, że stworzymy całkowicie kolizyjne relacje skrętne z tego samego wlotu. Czyli popatrzmy, na tym pasie, który już tutaj był, jest możliwość zawracania, skrętu w lewo, jazdy na wprost i skrętu w prawo. Czyli gdybyśmy tutaj do tego pasa dodali możliwość jazdy na wprost, to byśmy przecinali ten pas, tę relację do zawracania w tym miejscu i także skrętu w lewo. W związku z tym program nie dopuszcza takiej opcji. Co należy zatem zrobić? Jaką należy taktykę obrać, aby sprawnie i szybko edytować tę geometrię? Po pierwsze, kiedy dodamy już sobie odpowiednią liczbę pasów, którą powinniśmy tutaj mieć na wlocie, zawsze rozpoczynamy edycję tych relacji od pasa, który już tutaj był zakodowany wcześniej.
czyli w tym przypadku od tego. I tutaj go konfigurujemy tak, jak powinno być docelowo. Czyli jest możliwość przejazdu na wprost, tak jak tu sobie to powiedzieliśmy, jest możliwość przejazdu na wprost i skrętu w prawo, czyli wyłączam możliwość skrętu w lewo i możliwość zawracania. I zostawiam tak, jak tutaj jest. Wyłączam tę opcję, żeby było czytelnie. Włączam ustawienia dla naszego nowego pasa, umożliwiam skręt w lewo. Jest możliwość tutaj troszeczkę też kolizyjnie, żeby się dwa zlatywały pasy, czyli ruch z tych dwóch pasów by się zjeżdżał do jednego, ale jest taka możliwość zrobienia czegoś takiego. No ale w ten sposób mamy odzorowane ustawienie dla tego wlotu, który tutaj mamy. Super. Mamy możliwość włączenia zawracania albo nie. To zależy, czy jest faktycznie dopuszczona możliwość zawracania, czy też nie na tym skrzyżowaniu. Ja sobie na razie włączę. Ok, przeciwległy wlot, czyli ten także od Kołobrzyskiej, od północnej strony. Tutaj właściwie nie został zmieniony, w związku z tym zostaje tak jak jest tutaj w tym przypadku. Ok, kolejny lot, ten od Rzeczypospolitej na przykład. Mamy dwa pasy na wprost, jeden do skrętu w prawo, jeden do skrętu w lewo, dzielony razem z tą relacją na wprost. Ale na wylocie tutaj mamy także dwa pasy. I tutaj wracając do naszego wizuma, zatem musimy najpierw przejść do lotu od Chłopskiej, dodać sobie pas na wylocie i teraz możemy przejść do naszego wlotu od Rzeczypospolitej i dodać po jednej albo drugiej stronie. W tym przypadku jest to raczej obojętne, wymaga takiej samej pracy, dodać kolejny pas. Edytuję tak, jak sobie założyliśmy wcześniej, relacje skrętne z tego pasa, który już tutaj był. Usuwam możliwość skrętu w prawo, poustawiam na jazdę na wprost, w lewo i możliwość zawracania. Edytuję także nowy pas, umożliwiam jazdę na wprost i skręt w prawo. Dobrze. Popatrzmy na kolejne opcje, czyli wlot od Chłopskiej. Mamy jeden pas do jazdy na wprost, mamy drugi pas do jazdy na wprost, czyli właściwie będziemy mieli coś takiego. Jeden powiedziano pas do lewoskrętu i także ten skrajny prawy umożliwia skręt w prawo. Mamy na wylocie naprzeciwko także dwa pasy, w związku z tym sobie tutaj możemy też dodać pas. Przechodzę do górnego wlotu. Dodaję dodatkowy pas po jednej stronie i po drugiej stronie i edytuję pas, który już tutaj był skonfigurowany. Wyłączam możliwość skrętu w prawo, wyłączam możliwość skrętu w lewo, pozostaje jazda na wprost. I tutaj powinienem to zachować mniej więcej w ten sposób, ponieważ z sąsiedniego tutaj prawego pasa jest możliwość także pierwsza jazdy na wprost. OK. Konfiguruję ten pas prawy, dodaję możliwość przejazdu na wprost oraz skrętu w prawo. I pas skrętu w lewo. Tutaj mam możliwość zawracania, ale tutaj widzę, bo nie wyłączyłem możliwości zawracania w tym miejscu, w związku z tym muszę to zrobić i dzięki temu mam możliwość także dodania relacji skrętu w lewo. I w ten sposób mam naszą geometrię odzorowaną zgodnie z tym, co jest na tym rysunku. Możemy jeszcze oczywiście to podopieszczać, na przykład posprawdzać, czy z tego pasa skrętu w prawo można skręcić na każdy pas na wylocie nowy. Aczkolwiek to jest już takie wtórne pod względem szczegółowej geometrii. Tak naprawdę mamy osiągnięte to, co byśmy chcieli. Ok, także to jest geometria. Tak jak powiedziałem, nie jest to jakby nadzwyczaj istotne w tym programie, jeśli wykonujemy analizy makroskopowe. No ale znowu można oczywiście się tym pobawić, można to uszczegółowić, zwłaszcza gdybyśmy myśleli o integracji z mikrosymulacją, czyli z zaprogramowaniem Visimy. Co dalej? Mamy coś takiego jak sygnalizację świetlną, gdzie możemy konfigurować znowu na poziomie raczej mezoskopowym długość cyklu, offset względem sąsiedniego skrzyżowania, tutaj nie będę tego definiował, odnoszę do inżynierii ruchu. Można także to uszczegółowić, dodając poszczególne fazy, no ale tak jak powiedziałem, to jest poziom mezoskopowy, w związku z tym to sobie na razie przynajmniej pominiemy. Dalej mamy natężenia na relacjach skrętnych, czyli możemy wydrukować kartogram, który wygląda mniej więcej w taki sposób, można tutaj go jeszcze konfigurować.
opisujące nam natężenie ruchu w poszczególnych relacjach. No, na razie mamy 0, ponieważ nie mamy ruchu na naszej sieci, nasza sieć nie jest obciążona ruchem, w związku z tym nie mamy tutaj żadnych wartości innych niż 0. I na przykład to 0, które tutaj jest, czyli ta wartość, która by tutaj się pokazywała, odpowiada za liczbę pojazdów skręcającą w prawo. Następnie druga opcja od góry to jest jazda na wprost, trzecia opcja od góry to jest skręt w lewo i czwarta opcja możliwość zawracania. I to tak samo zawracanie, skręt w lewo, jazda na wprost i skręt w prawo. Czyli można się przyzwyczaić, nauczyć się czytać takie kartogramy. Można oczywiście skonfigurować nagłówek, stopkę, zmienić troszeczkę geometrię tego skrzyżowania, żeby on był lekko na przykład pod ukosem, gdybyśmy chcieli. No dobrze, czyli co najważniejsze w edycji węzła jest to, abyśmy umieli zamykać i otwierać relacje skrętne i ewentualnie potrafili edytować geometrię skrzyżowania. Dobrze. Zapiszę sobie mój pliczek i przejdźmy dalej. Ok, druga część tego spotkania dotyczy przepustowości i liczby pasów, czyli kolejnego elementu służącego do uszczegółowienia naszej sieci. Jeśli chodzi o te relacje skrętne, oczywiście, tak jak sobie powiedzieliśmy przed chwilą, chciał, żeby Państwo przynajmniej przećwiczyli ustawianie tych relacji skrętnych. Najlepiej dążąc do tego, aby odzorować faktyczne relacje skrętne na tych skrzyżowaniach. Odsyłam tutaj do zdjęć satelitarnych, Google, na przykład Street View, gdzie można sobie podejrzeć, jak faktycznie ta organizacja ruchu występuje na tych skrzyżowaniach. Ja tego nie będę oczywiście u Państwa sprawdzał, Państwo uczą się przede wszystkim dla siebie. Jednak wiem, że jeśli Państwo zakończą na tym elemencie, w tym miejscu, gdzie teraz żeśmy to zrobili, bez odpowiedniej praktyki, czyli bez przeklikania na przykład przez 10-15 minut tych relacji skrętnych, to Państwo bardzo szybko o tym zapomną. Dlatego polecam zatrzymać sobie film i wykonać kilka takich edycji, albo po prostu przejść do tego po zakończeniu naszego dzisiejszego spotkania. Ok. Przechodząc dalej do liczby pasów i przepustowości. Każdy odcinek, który narysowaliśmy na naszej sieci, ma jeden pas ruchu, co wynika z tego, jak sobie skonfigurowaliśmy to w link types. Tutaj wszędzie ten jeden pas ruchu pozostał. I teraz musimy nawet, jeśli chcemy odzorować poprawnie naszą sieć, edytować te wartości liczby pasów. Na przykład mamy Aleję Zwycięstwa tutaj. Ona w rzeczywistości ma 3 pasy ruchu w każdym kierunku. I tutaj powinniśmy wejść teraz w każdy odcinek i dodać tutaj 3 pasy ruchu. I na razie przepustowość sobie zostawimy tak jak jest. Normalnie, gdybyśmy chcieli tylko edytować jeden odcinek, czyli było to incydentalnie i dotyczyło całej sieci, no to jeśli zmieniamy liczbę pasów, to powinniśmy także zmienić przepustowość. I z uproszczenia możemy przyjąć założenie, że jest to 3 razy 1100, w tym przypadku, czyli 3300. I OK. Ja sobie jednak zostawię na razie te 1100, ponieważ zrobimy przeliczenie dla całej sieci jednocześnie. I to sobie szczegółowo omówimy. Ok, mamy 3 pasy ruchu tutaj, mamy 3 pasy ruchu tutaj, kierunek przeciwny przy okazji, tak, że możemy edytować przy przeciwnym kierunku, tutaj też są 3 pasy ruchu i tak dalej, i tak dalej. Widzą Państwo, że to wymaga trochę klikania. Można to przyspieszyć poprzez stosowanie zaznaczenia grupowego i edycji grupowej. Czyli na przykład trakt konny ma 2 pasy, akurat może nie już na tym odcinku, ale ma 2 pasy w danym kierunku. Może jazda szkolna być wygodniejszym przypadkiem. Także ma 2 pasy w każdym kierunku i mogę z kontrolem zaznaczyć kilka odcinków. Czyli przy przytrzymaniu kontrola mogę zaznaczyć jeden odcinek i drugi odcinek. Co ważne, pamiętajmy o tym, że ja zaznaczam obecnie te odcinki, co może, tak będzie to bardziej widoczne, tylko w jednym kierunku. Jeśli chcę zaznaczyć w obu kierunkach, to także z przytrzymaną kontrolą zaznaczam w przeciwnym kierunku. W ten sposób edytuję, mam możliwość edycji tych odcinków w 2 kierunkach. To samo robię na przykład tutaj, tutaj i tutaj. I w ten sposób zaraz zedytuję całą ulicę Marynarki Polskiej. No, tutaj trzeba uważać,
praktycznie, bo czasem te strzałki może są niewyraźne. Tutaj może format graficzny sobie tym pomóc. I być może, jeśli to jest dla Państwa bardziej wygodne, skonfigurować sobie to zaznaczenie tak, aby to było bardziej dla Państwa czytelne. Ja już jestem przyzwyczajony do tego programu, w związku z tym od razu widzę, że gdzieś być może czegoś nie zaznaczyłem, jak być może tutaj od razu mi się rzuca w oczy, że tutaj nie ma tego grotu strzałki. OK, no i teraz dla bezpieczeństwa, bo to różnie z programem bywa, polecam z przytrzymaną kontrolą kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję edycja. Możemy puścić Ctrl i możemy wybrać, jaki atrybut chcemy teraz edytować w naszej sieci. Czyli nie mamy takiego samego okienka jak wcześniej. Mamy okienko multiedycji, edycji grupowej, spośród którego możemy wybrać, który atrybut chcemy edytować. Na przykład chcemy edytować liczbę pasów, number of lanes. Po WKT line jest number of lanes, nie mylić z number of lines, który jest niżej. To jest liczba linii transportu zbiorowego. Number of lanes to jest liczba pasów, klikamy OK. I teraz co chcemy zrobić? Mamy tutaj kilka opcji. Możemy dodać wartość stałą. To akurat nas najbardziej będzie interesować, ponieważ dla każdym z tych odcinków mamy 2 pasy ruchu. Więc klikamy tutaj 2. Mamy także inne opcje. Możemy przeliczyć tę wartość pasu ruchu razy jakiś wskaźnik. Możemy zaczerpnąć dane z innego atrybutu i przemnożyć go także przez jakiś wskaźnik. Możemy stworzyć jakąś formułę, tutaj wpisać. Możemy zaokrąglić. I możemy wykonać jeszcze bardziej szczegółowe działania. To do tego sobie przejdziemy jeszcze później. OK. Number of lanes, wpisaliśmy 2, klikamy na Close i w ten sposób wszystkie te odcinki mają 2 pasy ruchu. Bardzo dobrze. I tak dalej. Tu na przykład zaznaczamy kliniczną. Kliniczna ma po 3 pasy ruchu i edytujemy, zmieniając number of lanes na 3 pasy ruchu. OK. Możemy także robić to przez takie okienko jak Quick View. Tylko wymaga to dodania tutaj liczby pasów ruchu. Wybierzmy sobie opcję Attribute Selection. To jest opcja bardzo często występująca podczas listowania, przeglądania atrybutów. W związku z tym polecam się do tego przyzwyczaić i tę opcję, tą ikonkę zapamiętać. Poprzez kliknięcie tej ikonki mamy możliwość znowu dodania do naszego okienka, które tutaj jest, danej bazy atrybutów, które wyświetlają się w tym okienku. To jest, zobaczcie Państwo, to samo. I nas interesuje number of lanes. Wybieram number of lanes, dodaję na prawą stronę. Mogę oczywiście przesuwać góra-dół, jak już tak zostanie jak jest. Klikam OK i moje okienko tutaj po lewej stronie ma w ten sposób 3 pasy, znaczy wyświetlone liczbę pasów ruchu, czyli każdy z tych odcinków tutaj mamy wpisane już 3 pasy ruchu, czyli jest to szybsza metoda edycji tej liczby pasów ruchu. Możemy także, jeśli zaznaczymy na przykład ulicę Aleję Hallera, załóżmy, że tylko w tym fragmencie, możemy tutaj wpisać teraz 2 pasy ruchu, kliknąć Enter i dla wszystkich tych odcinków mamy już zmienione wartości na 2 pasy ruchu. No dobrze. Jeszcze może mała uwaga, jeśli ktoś nie ma tego okienka Quick View, to na górze jest opcja widok. Tutaj mamy Tool Windows i mamy Quick View, to jest właśnie to okienko. Powinien ten ptaszek być zaznaczony. Jeśli komuś zniknie w przyszłości zakładka Network, na przykład teraz u mnie, nie mam tej zakładki Network, bo jest jakaś zakładka w macierze, Matrices, to także klikamy View, Tool Windows i Network. W ten sposób ona się tutaj pojawia z powrotem. To działa analogicznie jak na dole, można to sobie przestawiać, żeby był porządek tutaj zachowany. Czyli zakładka View nam pomaga przywrócić te poszczególne okienka. To samo jeśli Państwo zamkną niechcący Network, to tutaj na górze mamy View, Network Editor i wtedy pojawia się ta zakładka główna. Czyli ratujemy się zawsze opcją Network, opcją View. Można oczywiście jeszcze te okienka sobie przesuwać.
można je dostawiać gdzieś tam w takiej pozycji, albo korzystać tutaj z opcji dodawania po lewej stronie. Można to sobie poszerzać w ten sposób. Można do tej lewej strony dodawać na dole i w ten sposób można poćwiczyć, nauczyć się po prostu porządkowania tych okienek, do czego też przy okazji zachęcam. No dobrze. Edytujemy sobie nasze odcinki, naszą sieć i domyślam się, że po 5 minutach, 10 minutach być może pogubimy się, czy my już na pewno edytowaliśmy na przykład ten odcinek. No akurat tu jestem pewny, że tak, ale czy ten odcinek tak edytowałem, jestem do tego przekonany. Mogę oczywiście sobie poglądać tutaj na Number of Lanes i to widzieć, no ale prościej by było, gdybym mógł sobie wyświetlić wszystkie te liczby pasów na ekranie w postaci jakiejś wartości. I tutaj wracamy do naszych ustawień graficznych, czyli wybieramy grafikę naszych linków i bym chciał wyświetlić nasze wartości poprzez wstęgę, właściwie etykiety wstęgi. Na razie zostawmy sobie te fistaszki tak jak tutaj jest. Dla osób, które miały wcześniej, polecam ustawić parametry tych fistaszków tak jak tutaj ja mam u siebie. Zaraz tutaj wrócimy, je podznaczamy na nasze potrzeby, ale zaraz przejdziemy do czegoś, gdzie bym chciał pokazać konsekwencje takiego ustawienia, a nie innego. Wybieramy bars, rozwijamy tę opcję, to są wstęgi w języku polskim, wybieramy display. I tutaj mamy wylistowane na dole wstęgi, które są aktywne w naszej sieci. Domyślnie w programie są przypisane tutaj dwie wstęgi. Wstęga odpowiedzialna za transport prywatny, czyli natężenie ruchu transportu PRT i natężenie potoków pasażerskich PUT. To jest ta wstęga niebieska. Wstęgi możemy zaznaczać poprzez kliknięcie tych X-ów powiedzmy na górze w pierwszym wierszu i możemy je sobie konfigurować. Dodajmy może, te wstęgi można kopiować, można je usuwać, można je kopiować z innym kolorem. Czyli widzą Państwo, że ta volume PUT została skopiowana na inny kolor. Możemy oczywiście przesuwać. Możemy także edytować, do czego zaraz sobie przejdziemy. No ale dodajmy sobie może nową wstęgę i popatrzmy, co możemy tutaj zrobić po kolei. Pierwsza opcja służy nam do zaznaczenia rysowania danej wstęgi. Druga opcja określa typ wstęgi. Standardowo używa się standardowego typu. Tutaj można sobie poćwiczyć, do czego służą inne. Nie będziemy tego za bardzo teraz omawiać. Skupmy się na tym, co jest w trzecim wierszu. To jest atrybut, względem którego są przypisywane wartości do tej wstęgi. My mówimy, że potrzebujemy mieć informacje o liczbie pasów na każdym odcinku w danym kierunku. Do tego celu możemy przypisać sobie do wstęgi właśnie wartość number of lanes. Pod WKT polyline mamy number of lanes, wybieramy ten atrybut i pojawia się na górze podgląd. Mamy czerwone kreski, czerwone paski to są właśnie wstęgi i mamy etykietę wstęgi określoną w takiej postaci. I ta etykieta ma obecnie dodany tytuł i wartość, czyli maksymalna wartość liczby pasów na naszej sieci obecnie wynosi 3. I dla tej maksymalnej wartości liczby pasów nasza wstęga jest najgrubsza. Gdybyśmy mieli 5 pasów ruchu, to tutaj byśmy mieli wartość 5, a grubość wstęgi była taka sama właściwie i ona wynika z tego, co tutaj wpiszemy, czyli jaką chcemy mieć grubość właśnie tej wstęgi, czy to będzie 6 mm, czy to będzie 10 mm, czy jeszcze jakoś inaczej. Co jeszcze? Możemy tutaj stosować autoskalowanie. Właśnie wtedy, tak jak powiedziałem, program dobierze te szerokości względem maksymalnej wartości danego atrybutu na całej sieci. Albo możemy zastosować podejście takie, że tutaj określamy na dole przedziały, czyli na przykład maksymalna wartość tego atrybutu to jest 20 000 i wtedy dla 20 000 pasów w tym przypadku będziemy osiągnęli tę wartość. Rzadko się to wykorzystuje, aczkolwiek być może gdzieś tam później będzie to przydatne. Też można sobie przećwiczyć, żeby to lepiej zrozumieć. Czyli jeśli mamy na przykład przypisaną tutaj wartość
3 mm, tak będzie najprościej nam to omówić, albo 6 mm, to wtedy te odcinki, które mają 3 pasy ruchu, czyli najwięcej obecnie na sieci, będą miały wstęgę o szerokości 6 mm. Te odcinki, które będą miały 2 pasy ruchu, będą miały wstęgę o szerokości 4 mm. Te, które będą miały 1 pas ruchu, 2 mm. Czyli mamy tutaj po prostu prosty stosunek tej grubości. I na takiej liniowej zależności to po prostu działa i przypisuje te grubości wstęgi do wartości. Dzięki temu jest to proporcjonalne i czytelne. Już z samej grubości wstęgi można wyczytać mniej więcej, jaki mamy na przykład poziom natężenia ruchu drogowego, jeśli mówimy o takiej wstędze odpowiedzialnej za poziom natężenia ruchu drogowego, czy też na przykład liczbę pasów. Ok, co dalej? Skalowanie to sobie możemy pominąć. Myślę, że najważniejsze obecnie dla nas jest to, żebyśmy mogli skonfigurować jeszcze parametry graficzne, w jaki sposób to jest wyświetlane. Możemy zaznaczyć sobie naszą wstęgę poprzez kliknięcie tutaj na trójkę, całą kolumnę, kliknąć edytuj i mamy okienko, które jest właściwie rozwinięciem tego, co mamy tutaj w skrócie poustawiane. Mamy maksymalną grubość 6 mm, to zostaje, żeśmy sobie to ustawili także. Mamy atrybut skali, tutaj wybrany number of lanes, tak samo jak myśmy tutaj sobie to wybierali. Skalowanie, tutaj także żeśmy to zaznaczali. Używanie minimalnej wartości, to jest dosyć ciekawe, czyli nawet jak mamy zerową wartość, to i tak program dodaje nam minimalną, cienką kreseczkę podkreślającą nam na przykład to, że w tym miejscu faktycznie ten odcinek występuje. Tutaj też można to sobie przećwiczyć. Kolejna zakładka label, czyli jeśli wartość naszego atrybutu jest mniejsza lub równa 0, to nie wyświetla żadnej wartości. Czyli jeśli mamy 0 pasów ruchu, to program nam nie wyświetla wartości 0, tylko po prostu nic nie wyświetla, jest pusto. Dalej mamy show title, czyli pokaż tytuł. To jest częsta opcja, która jest wyłączana akurat, ponieważ przykrywa nam taka sytuacja przykrywa nam bardzo dużo naszą sieć. Zresztą zaraz to sobie przećwiczymy. Możemy już teraz, nawet klikam OK, podgląd, nie musicie Państwo tego robić i widzimy, że raz, że nasze wstęgi pokrywają nam całą naszą sieć, to dwa, że ten number of lanes nam się tutaj powtarza, a po co on właściwie ma tak zakłócać nasz odbiór naszej sieci, naszego podglądu. Jest to niepotrzebne, można ten tytuł po prostu sobie wyłączyć w tym miejscu. Oprócz tego, jeśli mają Państwo kilka wstęg załączonych, to można także dodać tutaj tekst własny, na przykład napisać liczbę pasów. Skrót sobie dodać LP, albo cokolwiek sobie po prostu wpisać, jeśli ma to jakikolwiek sens. Ja wyłączam ten tytuł. Możemy także stosować jakieś przeliczenia, na przykład wszystkie liczby pasów przemnożyć razy 2, możemy to zaokrąglić. No i to kolorowanie, wypełnianie tutaj już analogicznie jak w przypadku typów odcinka, czyli kolorowania odcinków. Możemy to sobie skonfigurować, czy to znowu zunifikowany system wyświetlania, czy też jakoś zastosowaniem jakiejś klasyfikacji. Jeśli chodzi o ten zunifikowany system wyświetlania, tutaj możemy sobie wybrać raz, że kolor, dwa, także na przykład paski możemy sobie zaznaczyć, na przykład kratkę. Tutaj też do poćwiczenia sobie Państwu już zostawiam, jakie tutaj mamy opcje. Także ramkę można dodać osobną, tutaj zielona ramka się pojawia o danej grubości. No teraz ją widzimy, jeśli jest w ogóle taka ramka potrzebna. OK. Także tutaj przede wszystkim podkreślam ten show title. To jest najbardziej dla nas istotne, myślę, w tej edycji tych wstęg. OK. Liczba pasów, poziom granatowy, niech tak już zostanie. Wyłączam pozostałe wstęgi, pomimo że i tak nie są aktywne, ponieważ nie mamy ruchu na naszej sieci, ale dla samego porządku. I załączam podgląd, patrzę, jak to wygląda. Jest granatowa cała moja sieć, więc myślę, że jest to też nieczytelne dla nas. W związku z tym przechodzę do zakładki Parse, czy też właściwie Links i wyłączam rysowanie wstęg, ale zostawiam rysowanie etykiet wstęg. Dzięki temu, popatrzmy na podgląd, będziemy mieli same takie wartości na sieci. Nie mamy już tytułów, nie mamy tych wstęg, w związku z tym już jest nasza sieć bardziej czytelna. Mogę także wrócić do ogólnych ustawień barsów, wstęg, na przykład wybrać sobie jeszcze mniejszą czcionkę, na przykład 2 mm. Tutaj można także wybrać przy okazji,
Czy ma być kolor taki sam jak wstęgi, czy ten granatowy, czy ma być ten kolor, który sobie tutaj wybiorę i on będzie równy, taki sam dla każdej wstęgi. No i kilka jeszcze innych ustawień, jak na przykład użyj wartości na środku, czyli on w ten sposób agreguje te wartości, czyli widzimy tam, gdzie był jeden pas ruchu w jedną stronę, jeden pas ruchu w drugą stronę, mamy dwa pasy ruchu w przekroju po prostu, czyli on tu w tym przypadku sumuje. Jeśli mamy krótkie odcinki, to można po prostu poukrywać te wartości, wtedy jest bardziej czytelnie. Jeśli ja to odznaczę, to po prostu one się na siebie tak częściej nakładają. Można to zastosować także jakieś odstępy między wstęgami. Tutaj akurat nie widzimy wstęgi, dlatego tak byśmy tutaj nie mogli tego przerobić, zbytnio pokazać w tej chwili. Możemy także pokazać, w którym miejscu nasz tekst, czyli nasza etykieta powinna się znajdować, na przykład czy na zewnątrz, jeszcze może pozwolę sobie to włączyć na chwilę, tutaj przerobić, czy na zewnątrz naszej wstęgi, czy przy osi wstęgi. Ja osobiście stosuję to podejście zazwyczaj, szkoda mi miejsca i odległość od osi, zazwyczaj 0,1. Zadaję dlaczego nie 0, ponieważ wtedy często program jakby nakłada na siebie te dwie wartości i po prostu ukrywa jedną z tych wartości. Dlatego zawsze 0,1 dodaję tutaj. To jest znowu kwestia umowna. Mogą Państwo robić tak, jak Państwu będzie oczywiście wygodniej. No i oczywiście tutaj, jeśli rysuj tylko jeśli jest wystarczająco dużo miejsca, czy zawsze rysuj, to też można sobie poćwiczyć, czy włączanie, wyłączenie, nakładania się tych etykiet na siebie. OK, wyłączam ten wstęgę, tak jak sobie się umówiliśmy, klikam podgląd, klikam OK i patrzmy, co tutaj mamy. Kiedy sobie zbliżę, już widzę, gdzie mam zedytowaną naszą liczbę pasów, a gdzie nie mam zedytowanej tej liczby pasów. I w ten sposób mogę edytować każdy z tych odcinków dla całej sieci. I tutaj bym chciał, żebyście Państwo także zedytowali przynajmniej w zakresie tych dróg ważniejszych, tych dróg głównych przyspieszonych. Dobrze też było dróg zbiorczych, żeby Państwo także to sobie przećwiczyli. Dobrze, proponuję, żebyście Państwo pozamieniali na razie kilka tych odcinków, albo wrócili do tego filmu, kiedy zedytują Państwo całą sieć, bo przejdziemy jeszcze do analiz przepustowości, przeanalizowania przepustowości. OK. Czyli oprócz tego, że zmieniliśmy liczbę pasów, powinniśmy także jeszcze pamiętać o tym, żeby zmienić capacity, żeby nie robić tego ręcznie, żeby nie zaklikać się tutaj. Spróbujemy to zrobić automatycznie. Zrobimy to na zasadzie takiej, że stworzymy jakby działanie matematyczne, które nam będzie pobierać wartości na przykład liczby pasów i przeliczać tam przepustowość na nowo. Zastosujemy do tego przy okazji nowe narzędzie, jakim jest multiedycja dla całej sieci. Czyli do tej pory poznaliśmy edycję grupową, kiedy zaznaczamy sobie nasze odcinki z kontrolem, a teraz przejdziemy do edycji grupowej na całej sieci. Po pierwsze, co trzeba zrobić? Wyświetlmy sobie przepustowość każdego odcinka, czyli wracamy do wstęg. Tutaj polecam spróbować to zrobić samodzielnie. Jeśli komuś się nie uda przez najbliższe na przykład 3-4 minuty, polecam zrobić to wtedy ze mną jeszcze raz. Aczkolwiek samodzielne wykonywanie zadań, a nie takie powiedzmy przypisywanie czy skopiowanie tych poszczególnych czynności powoduje, że Państwo po prostu lepiej będą zapamiętywali ten materiał, który tutaj przerabiamy. Także polecam pracę własną, polecam tą powtarzalność i przypominanie sobie samodzielnie każdego kroku. OK, klikam parametry graficzne, wchodzę do wstęg i tutaj chcę dodać nową wstęgę. Kopiuję tę, którą jest, żeby nie konfigurować całkowicie na nowo nowej wstęgi, ale chcę z innym kolorkiem, na przykład czerwonym. Konfiguruję, że chcę wyświetlać teraz capacity PRT, ponieważ capacity PRT, faktem tego nie mówiliśmy wcześniej, to jest, chociaż mówiliśmy w skrócie, cap PRT było opisane to wcześniej, jest to atrybut opisujący nam przepustowość. No i tutaj widzimy, że maksymalna przepustowość obecnie to jest 999 na sieci,
sumie nie do końca wiem gdzie, zaraz pewnie się dowiem. Pewnie gdzieś na odcinku jednokierunkowym. OK, i w ten sposób obok naszych liczb pasów mamy także wyszczególnione, opisane wartości przepustowości. No i na przykład zostawmy sobie widok na to miejsce ze zwróceniem uwagi na to, co się dzieje na Alei na przykład Zwycięstwa. I przejdźmy do działania, które chciałbym z Państwem dokonać. Wykonamy działanie następujące, że przepustowość, która powinna być tutaj osiągnięta, to jest przepustowość bazowa razy liczba pasów. Ja tutaj chyba przygotowałem taką zależność w moim notesie przypisanym do kursu. Czyli mamy za cel osiągnięć czegoś takiego, czyli C to jest nasza capacity, liczba pasów razy capacity domyślne, jakie chcę tutaj zastosować. Capacity domyślna to jest wartość z link types, czyli to capacity, które konfigurowaliśmy sobie w link types, tutaj w tym miejscu. Tutaj jest to capacity. I pokażę Państwu, jak możemy to zrobić. Może na kilka sposobów, może z jakimś też błędem, żeby też omówić takie nie do końca czasem intuicyjne sprawy. OK, jeśli chcemy edytować całą sieć, to nie powinniśmy mieć zaznaczonego żadnego odcinka. Klikamy prawym klawiszem myszy na ten element, który chcemy edytować. My chcemy edytować odcinki, w związku z tym klikamy prawym klawiszem myszy na odcinki. Wybieramy Multi-Edit, czyli edycja grupowa. OK, i teraz jaki chcemy atrybut przeliczać? Chcemy przeliczać atrybut Capacity. Chcemy to działanie odwzorować. W tym celu możemy albo bazować na jakimś atrybucie, czy możemy capacity razy, nie, stałą wartość byśmy musieli. My potrzebujemy dwóch atrybutów, czyli musimy mieć możliwość obliczenia capacity równe liczba pasów razy capacity istniejące. Czyli to nie jest dobre miejsce. Zatem musimy stworzyć formułę. W jaki sposób tworzymy formułę? Mamy już domyślny, wybrany atrybut, który edytujemy. Przypominam, zrobiliśmy to w ten sposób. Czyli wybraliśmy tutaj capacity na górze. Tutaj mamy, tak. Wybieramy formułę, czyli mamy już wpisane, że capacity równa się. To co tutaj wpiszemy, to jest już po tym znaku równa się. Ten pierwszy przycisk służy do dodawania atrybutu do naszych obliczeń. Nasz wzór wygląda tak, że mnożymy liczbę pasów, number of lanes, tak, liczbę pasów, razy, i tutaj możemy po prostu wstawić gwiazdkę albo skorzystać z opcji tutaj działań, które mamy do wyboru. Przy okazji możemy zobaczyć, jakie są możliwe. Tutaj też jest gwiazdka. OK, razy capacity. Czyli przepustowość, która już jest przypisana, ale uwaga, do danego odcinka. Do tego zaraz przejdziemy dalej. Klikamy OK i w ten sposób ten 1100, który tutaj był, został przemnożony razy liczbę pasów i mamy w ten sposób 3300, czyli super, właściwie to, co byśmy chcieli. Ale jednak musimy na coś zwrócić uwagę. Popatrzmy. Przejdę dalej i zobaczę, że tutaj faktycznie jeszcze nie zedytowałem tej liczby pasów. Zrobię to na tym odcinku do studzienki. Edytuję. Już odruchowo robię to w taki sposób. Mogę też tutaj. Mam 3 pasy i tutaj ta przepustowość znowu została domyślna. I mogę powtórzyć to działanie. Mogę zastosować multi-edycję, edytować znowu capacity, tworzyć formułę, liczba pasów razy przepustowość. Klikam OK. I w ten sposób mam już to przeliczone, ale zauważcie Państwo, że on pobrał tę przepustowość, która była tutaj ostatnio przypisana, czyli te 3300 i znowu pomnożył razy 3. Czyli widzimy, raczej nie chcemy mieć tutaj 9900. Nie o to nam do końca tutaj chodzi. Ale widzą Państwo mniej więcej jak to działa, że on pobrał tę wartość capacity, która już tutaj była przypisana i przemnożył razy wartość liczby pasów. Mamy kilka opcji ominięcia tego problemu. Mianowicie możemy najpierw zresetować capacity na całej sieci. W tym celu, czyli na całą sieć przypisać dla wszystkich odcinków domyślną wartość capacity, tą, którą zdefiniowaliśmy w link types.
Wybieramy zatem links po lewej stronie. Wybieramy wartości standardowe. Tutaj to się zmieniło w nazwie. W starszym oprogramowaniu to będzie standard values, a to mamy default values. OK, i tutaj możemy wybrać, dla które wartości chcemy przywrócić. Te ustawienia nam zostały z wcześniejszych naszych elementów, które żeśmy resetowali. Właściwie przypisywali chyba do sąsiednich odcinków, do kierunku przeciwnego. No nieważne. Nas interesuje teraz capacity. Czyli tę wartość capacity chcemy przywrócić do wartości stałej, czyli na drodze głównej powinno być 1100. Klikamy OK i w ten sposób te wartości zostały zresetowane. Bardzo dobrze. To dalej. Możemy znowu przeliczyć multiedycją nasze capacity poprzez zastosowanie formuły liczba pasów razy. Teraz popatrzmy. Wcześniej właściwie mieliśmy zrobione coś takiego, że my mieliśmy domnożone tą liczbę pasów razy c po prostu, czyli ten sam atrybut, który liczymy teraz, my po prostu przymnożyliśmy razy liczbę pasów. A nam chodzi tutaj o to, żeby przymnożyć przez cdef, czyli domyślne wartości. I teraz, jakkolwiek w tej sytuacji, ponieważ mamy mamy już zresetowaną tą liczbę, tą przepustowość do wartości standardowych, można oczywiście zastosować to podejście, które robiliśmy wcześniej, albo wyszukać tutaj opcji powiązania naszych odcinków z link types. I do tego służą takie strzałeczki, które są na dole. Tak jak to jest wyższy już poziom edycji, pracy na tym programie, wymagający wyczucie powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami, no ale przećwiczmy to. Znaczy w link type, czyli typach odcinków, jest wartość domyślna capacity. I tutaj, kiedy bierzemy sobie powiązanie do link type, czyli do typów odcinków, pobierana zostanie ta wartość domyślna capacity. Czyli w ten sposób, tworząc taką zależność, number of razy domyślna wartość capacity, już zawsze bez tego problemu, który mieliśmy wcześniej, zostanie przeliczana ta przepustowość na podstawie liczby pasów. Popatrzmy, mamy tutaj już te wartości tak jakbyśmy chcieli. Kontynuując ten problem, edytuję tutaj kolejny odcinek na 3 pasy ruchu i znowu multiedycja, capacity, formuła, number of lanes, razy. Można oczywiście tą formułkę sobie skopiować do schowka, jeśli ktoś chce. Nie chcę tego powtarzać za każdym razem w ten sposób wymagający klikania. Capacity. I w ten sposób widzą Państwo, że tylko ta wartość została jakby zmieniona. Oczywiście wszystkie zostały przeliczone, ale tylko tutaj nastąpiła jakaś zmiana. Oczywiście można dowolnie to robić ręcznie, tylko wymaga to troszeczkę dużo klikania. Czyli razem podczas zmiany liczby pasów można to sobie od razu przemnażać. No ale po to mamy jakieś narzędzia w programie, po to mamy możliwość tego mnożenia, żeby myślę sobie upraszczać życie. No dobrze, także polecam przećwiczyć to dla tych najważniejszych dróg, czyli dla głównych przyspieszonych i zbiorczych, żeby po pierwsze zmienić tam organizację ruchu na tą, która w rzeczywistości tam funkcjonuje, plus jeszcze zmienić liczbę pasów oraz przepustowość na te wartości, które powinny tam być. Czyli liczba pasów taka jak jest powiedzmy obecnie w rzeczywistości, a przepustowość na podstawie tej liczby pasów zostanie po prostu przeliczona. Z wykorzystaniem polecam też tego automatycznego przeliczania to dokonać. Często pojawia się jeszcze pytanie, na przykład w tym miejscu, i takich miejsc jest dosyć dużo na sieci, ile pasów powinno tak naprawdę tutaj być zakodowanych. Ponieważ w rzeczywistości, pozwolę może to też pokazać dla osób, które niezbyt kojarzą to miejsce. Popatrzmy sobie tutaj. To jest ten fragment. Satelitę, pokażmy. I tutaj pytanie teraz. Mamy taki fragment tutaj zakodowany.
odliczony od tego miejsca, czy to jest taki długi fragment. Nie? Oczywiście można by było to uszczegółowić, to jest moje niedopatrzenie, że może tego tak nie zrobiłem szczegółowo, ale pytanie, czy tutaj jest jeden pas ruchu, czy dwa pasy ruchu? Gdybyśmy stosowali takie podejście, że ja bym tutaj wstawił węzeł w tym miejscu mniej więcej, tak? No to ja bym zrobił to w taki sposób, że tutaj mam dwa pasy ruchu na tym odcinku, jedną i drugą stronę, a tu jeden pas ruchu. No ale jeśli mamy cały ten jeden odcinek taki długi, to powinniśmy zastosować zawsze podejście tego najwęższego, wąskiego gardła tak zwanego, czyli wtedy powinniśmy tutaj zastosować, że na połowie tego odcinka, aż właściwie wąskim gardłem tego odcinka i rzeczywistą przez to przepustowością tego odcinka jest konfiguracja, że to mamy jeden pas ruchu. Także do tego trzeba podejść troszeczkę indywidualnie. Wiadomo, różnie pewnie to będzie występowało na poszczególnych fragmentach na sieci. Tak samo tutaj przy Galerii Bałtyckiej ten lot od strony Oliwy, on przecież ma aż raz, dwa, trzy, 6 pasów ruchu, tak? Czy to znaczy, że powinniśmy na tym odcinku całym dawać 6 pasów ruchu? No nie. To jest tylko jakby element skrzyżowania. To jest poszerzenie jezdni, zwiększenie pasów ruchu na skutek skrzyżowania. A cały ten odcinek od tego miejsca do tego miejsca ma 3 pasy ruchu, co widać w tym miejscu. Także nawet proszę nie dzielić tego odcinka na dwie części i proszę nie dawać tutaj 6 pasów ruchu, a tutaj 3 pasy ruchu. Nie o to teraz tutaj chodzi. Chodzi o to, że w przypadku, gdy mają Państwo wątpliwości, tak jak tutaj na przykład, czy powinno być 6 pasów ruchu, czy 3, proszę zastosować tę wartość mniejszą, czyli w tym przypadku 3 pasy ruchu, w związku z tym będzie 3300 przepustowości. No dobrze, także myślę, że to na razie to tyle, jeśli chodzi o uszczegółowienie naszej sieci. Dziękuję Państwu i zapraszam na kolejne spotkanie.